Dzień dobry! Dzisiaj zaprezentuję piękne wydanie komiksu Predator, jaki kupiłem na Warsaw Comic Con. Książka zawiera 3 opowiadania, a ja zajmę się pierwszym z nich. Betonowa dżungla. Wydawana była w latach 1989-1990 i stanowi sequel filmu z 1987 roku w reżyserii Johna McTiernana Predator. Komiks w Polsce został wydany w marcu tego roku dzięki Scream Comics. Wydanie robi wrażenie. Okładka jest sztywna jak inne komiksy tej serii. Kolor czerwony bardzo pięknie podkreśla złowrogie nastawienie predatorów wobec ludzi, a także symbolizuje kolor krwi przelanej w walce. Podobnie jak w innych książkach tej serii, brzegi kartek pokryte są świecącą farbą, w tym przypadku czerwoną. Dzięki temu komiks na półce z innymi jak Terminator czy Obcy będzie się dobrze prezentował. Książka zawiera wstęp Chrisa Warnera, odpowiedzialnego za rysunki, który wspomina, jak ze scenarzystą i wydawcami spotkali się w pubie i przy piwie stworzyli pomysły na sequel słynnego filmu. Opowiadanie Betonowa dżungla, oryginalnie wydane w latach 89-90, a także opowiadania Zimna wojna, wydane w 1991 roku i Mroczna rzeka, wydane w 1996 roku, a także posłowie Marka Verheidena, scenarzysty. Wydarzenia komiksowej historii rozgrywają się 3 lata po wydarzeniach filmowych. Na wstępie komiksu jest informacja, że w mieście Nowy Jork obecne lato jest bardziej gorące niż w 1987, co przywołuje rok ukazania się filmu. Ponadto jest to pewien ukryty przekaz do widza, że wydarzenia tego lata będą bardziej gorące niż te z filmu z 1987. W filmie jest powiedziane, że Predator przychodzi polować na ludzi właśnie w okresie upałów. Only in the hottest years this happens. And this year it grows hot. Komiks zakłada, że czytelnik widział film i wiele faktów jest pokazanych bez zbędnego wyjaśniania. Znawcy Predatora od razu się w nich odnajdują. Mamy obrazy, które swoją kreską i kolorem ukazują to, jak widzi Predator w masce. Jest to mocno zbliżone do filmu, w którym tytułowy potwór widział ciepło w odpowiednich kolorach. Podobnie jest ze słynnym celowaniem. Pojawiają się 3 kropki wiązki laserowej. Następnie jest już strzał. Strzał laserem, który rozpruwa wszystko. Predator może przybierać formę przepuszczającą promienie światła, co czyni go niewidzialnym. Ten fakt jest także wykorzystany w komiksie i bardzo ciekawie ujęty przez rysownika. Na uwagę zasługują elementy kojarzone z filmem, co wspaniale łączy filmową historię z komiksem. W ekranowym Predatorze jest scena, w której bohaterowie strzelają wszystkim, co mają, by zabić bestię. W komiksie jest podobnie, z tą różnicą, że nie odbywa się to w dżungli, a w mieście. Ostatni obraz komiksowej sceny nie jest obrazem zniszczonego fragmentu lasu, a zniszczonego budynku z widokiem na Nowy Jork. W końcu tytuł to Betonowa dżungla. Styl morderstw jest taki sam jak w filmie. Predator zabija swoje ofiary, po czym pozostawia je obdarte ze skóry, zazwyczaj powieszone. Kiedy akcja komiksu przenosi się z Nowego Jorku do dżungli, tej samej, w której postaci filmu wybijani byli przez Predatora, bohater napotyka wrak helikoptera i mnóstwo łusek po strzałach. To przywołuje na myśl wioskę, na którą filmowy Dutch zrobił atak. Podobnie jest z wielką dziurą w ziemi. Jest to pozostałość po finałowej scenie filmu, w której Predator dokonuje autodestrukcji poprzez wysadzenie się.
Ciekawe są konotacje komiksowych postaci z bohaterami filmu. W komiksie mamy dwóch głównych bohaterów, policjanta Schaeffera i jego partnera Rasha, który opowiada nam historię, a także w niej uczestniczy. Rash i Schaeffer zaczynają śledztwo w sprawie tajemniczych morderstw w Nowym Jorku. Schaeffer jest szczególny, bo dowiadujemy się, że jest bratem Dutcha. Nie jest wyjaśnione, kim jest Dutch, ale każdy fan Predatora wie, że to główny bohater filmu, który jako jedyny z ocalałych wygrał walkę z bestią. Zresztą wygląd jednego i drugiego jest bardzo zbliżony. Schaeffer jest umięśniony jak filmowy Dutch. Ponadto Schaeffer jest mocno skryty, nigdy nie wspominał o swoim bracie partnerowi, a ten słyszał o nim jedynie z plotek. W komiksie dowiadujemy się, że Dutch zaginął. W betonowej dżungli jest także generał Phillips, o którym powiedziane zostaje tylko tyle, że jest wolnym wojskowym strzelcem. Czytelnik zaznajomiony z filmem skojarzy postać. Kilka nowości fabularnych, jakie wprowadzono do komiksu, na pewno urozmaica historię filmową. Predator oznaczył Schaeffera małym przedmiotem, co porównane jest do znaczenia gołębi. Jest to urządzenie naprowadzające, które pozwala Predatorowi odnaleźć ofiarę. W komiksie mamy nie jednego, a wielu Predatorów, z którymi toczy się walka. Mamy pokazane statki kosmiczne Predatorów, czego nie było w filmie. Jedynie w scenie wprowadzającej można było zobaczyć przelatujący obok Ziemi obcy pojazd. Co ciekawe, rysownik zadbał o podobieństwo ze statkiem filmowym. W opowiadaniu komiksowym dowiadujemy się, że przez maskę Predatora widać zarówno go, jak i statki, nawet kiedy używana jest niewidzialna osłona. Tego wątku nie poruszano w filmie, a w komiksie pozwala bohaterom stawić czoło w walce z obcymi. Mówi się, że scenarzysta Mark Verheiden był tak dobry, że twórcy drugiej części filmu Predator 2 z 1990 roku wykorzystali kilka jego pomysłów w swoim sequelu. Akcja filmu Predator 2 toczy się w mieście podobnie jak w komiksie. W przypadku pierwszego jest to Los Angeles, w przypadku drugiego, czyli komiksu, Nowy Jork. Jest scena w metrze, w której dochodzi do ataku Predatora. Jest również scena ataku w mieszkaniu, w której policjanci odnajdują tylko wiszące obdarte ze skóry ciała. Nawet pojawiła się dziura w mieszkaniu z widokiem na miasto, którą zrobili gangsterzy strzelający do Predatora. Komiksowa historia bardzo ładnie łączy się z historią filmową pierwszego Predatora. Trzeba przyznać, że scenarzysta i wydawcy mieli naprawdę świetne pomysły, a przede wszystkim szacunek do filmu. Rozumieli go i rozumieli istotę obcego przybysza Predatora, jak również ideę polowania na ludzi. W kolejnych odcinkach zaprezentuję Wam inne opowiadania z tego komiksu, jak również inne komiksy z tej serii.